Witam kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume. Zapraszam Was kochani na skórzaną przygodę perfumową. Nie zawsze lubiłam zapachy ze skórą. Wydawały mi się strasznie męskie, zero kobiecości. A teraz uważam zgoła inaczej. Rozkochałam się w skórze jak w niczym innym. Kompletnie mnie pochłonęła. Ja się czuję w niej tak komfortowo, jak obecnie chyba w żadnej z innych nut. Ani w owocowych się tak nie czuję, ani w kwiatowych tak się nie czuję. One mi dają pewną wyjątkowość. Są zdecydowanie piękne. I oprócz tego, co generalnie wiecie, że mam w kolekcji, będzie o jednym zapachu, który doszedł do mojej kolekcji i o nim powiem Wam chyba jako pierwszym. Głównie dlatego, że ja go jeszcze dobrze nie znam, ale to, co znam, podoba mi się bardzo. I zacznę, słuchajcie, od zapachu Orto Parisi Stercus. Zapach się nazywa. Ja chciałam koniecznie mieć coś tej marki. Jak widzicie, nawet ten korek to jest taki ala właśnie skóra, tylko on jest metalowy i tu z takim drewnianym. To jest moje wyobrażenie o idealnym zapachu skóry. Nie będę ukrywała, chociaż tak naprawdę większość wyczuje go jako taki zapach agarowo-migdałowy, bo pierwsze takie nuty, wydaje mi się, że tak właśnie dochodzą do głosu. Ale jak już na mnie, jak ja go noszę, miałam go wprawdzie raz na sobie, ale czułam się w nim tak wyjątkowo i czułam tylko skórę. I mam sobie ramoneskę z naturalnej skóry i ona naprawdę ma taki zapach. I to jest fajne, bo nałożyłam tę skórę, żeby właśnie trochę konfrontować to. To jest idealny zapach skóry, właśnie takiej ramoneski. Jest coś takiego ostrzejszego, ale wiecie co, on moim zdaniem nie skręca ani w stronę męską, ani w stronę damską. I tak jak patrzę, co tu jest, to tutaj mamy migdał właśnie, dlatego przy pierwszym psiknięciu ten migdał zdecydowanie czuć. Aldehydy, które według mnie dają świeżość temu zapachowi, anyż. W sercu jest róża, która kompletnie nie dochodzi do głosu i jej tu nie czuć, a w nutach bazy mamy agar, skórę, piżmo, wanilię, heliotrop i cedr. I powiem Wam, że tylko czuję skórę. Nie czuję żadnej z pozostałych. Moim zdaniem nie ma tu żadnej słodyczy, ja nie wyczuwam tu żadnej słodyczy, ale jest też to zapach, który niewymownie bardzo mi przypomina, słuchajcie, bardzo mi przypomina Black Afgano, ale Black Afgano z Nasomatą. Ale Black Afgano jest cięższy, bardziej drzewny, moim zdaniem. Natomiast jest taki podobny wydźwięk zapachu. Ten mi się podoba bardziej. Został kupiony w ciemno, więc bałam się tego, jak duże może być podobieństwo do Black Afgano. Niepotrzebnie, dlatego że zapach jest przecudowny, polecam się z nim zapoznać, jeżeli nuty skóry kochacie, bo jest to zapach nieziemski, skórzany, ale taki otulający jednak w jakimś stopniu, przepiękny. Kolejny zapach, no to chyba nie muszę Wam przedstawiać. Oczywiście, że Queer Intense Aqua Allegory Guerlaina Absolus to jest mój po prostu must have. To jest, słuchajcie, kompozycja z 2024 roku i to jest kompozycja tak naprawdę skórzano-tytoniowa, bo jest tutaj skóra i tyton, i osmantość, cedr i drzewo sandałowe. I przez to, że to jest idealne połączenie skóry z tytoniem, ja zawsze wąchając ten zapach mam wyobrażenie tego pokoju, tego fotela skórzanego, ogromnego, bardzo wygodnego, gdzie palę nawet ja sobie cygaro. Z tą biblioteczką taką ogromną, pełną książek, takich starych wydań tych książek i
no ja to po prostu wszystko czuję w tym zapachu. On strasznie mnie do tego miejsca przenosi. Moim zdaniem jest wyjątkowy. Ciężko jest też zrobić strasznie inny zapach skórzany, ale właśnie ja Wam powiem, że dzisiaj to, co Wam przedstawię, to są bardzo różne odsłony zapachów skórzanych. I niektóre będą to zapachy stricte skórzane, a niektóre gdzieś ta skóra będzie po prostu tylko w tle. Może nawet nie do końca dobrze zauważalna, ale jednak. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to podebrałam Wojtkowi, bo już go oddałam, chociaż zamierzam go czasami używać, i to jest Saffron Secret od Maison Crivelli. To jest zapach naprawdę niepodobny tak naprawdę do żadnego z zapachów, o których Wam będę mówić. Jest on niesamowicie wyjątkowy, moim zdaniem, przez metaliczność. I ja mam jeszcze inny metaliczny zapach, ale to w innej kategorii Wam powiem o tamtym zapachu. Natomiast tu to jest ewidentna skóra, taka naprawdę ewidentna, połączona z metalicznością. Zapach na początku w ogóle go nie wyczuwałam. Dopiero po pewnym czasie, jak go zaczęłam używać, podbierać Wojtkowi, to się okazało, jak silny on jest, projektujący i przede wszystkim długotrwały. Także nie wiem, potrzebowałam chyba wyrobić sobie nos do niego i wrócić jeszcze raz, i to jest właśnie fajne, żeby wracać do tych zapachów, bo ten mnie powalił na kolana i mimo, że oddałam go Wojtkowi, to czasami psiknę sobie chociaż zraz. Dalej to jest Francesca Bianchi The Lover's Tale. Ja w tym zapachu się zakochałam, przepadłam, jak w każdym z tych skórzanych zapachów, kompletnie się zakochałam i przepadłam, ale ten zapach jest po prostu naprawdę czymś wyjątkowym, ponieważ z nut wynika, że jest tu dosyć dużo takich kwiatowych nut. Jest róża bułgarska, egipski jaśmin, heliotrop, jest też irys, i irys jest tutaj nie bezzasadny, dlatego że to jest skóra pudrowa, ale ktoś by powiedział, a może to bardziej zamsz. Nie, to nadal jest skóra, ale ona jest pudrowa i ma w sobie taki dymny aspekt też. Czuć, jakby ktoś coś palił. Powiem Wam szczerze, ten zapach ciągnie się strasznie dużym ogonem. Strasznie się za Wami ciągnie. Ale moim zdaniem to jest chyba taki zapach przez tę pudrowość i wbrew pozorom dymność, którą naprawdę czuć dosłownie, jakby ktoś coś spalał. On się wydaje bardziej kobiecy. Może to być paradoks, ale naprawdę ten zapach jest nieziemski, piękny. Rozkochałam się w marce Francesca Bianchi po tym zapachu. Chciałabym więcej i więcej, bo ten zapach mnie kompletnie oszołomił, jest cudowny. Dostałam odlewkę też zapachu Ella K. Rose de Puszkar. Nie pamiętam już, od której z Was, ale dostałam... Ojejku. Dostałam tę odlewkę. To Rose de Puszkar jest jeden z bardziej znanych zapachów Ella K. I oczywiście pierwsze otwarcie, to co Wam się rzuca w oczy, to jest róża. Róża, która jest taka na pograniczu, może inaczej, nie za mocno aż taka słodka, to jest taka róża pączkowa, ale nie przesłodzona. Ale jeżeli wczujecie się w ten zapach, to właśnie dla mnie gdzieś na końcu tego zapachu, kiedy on się ułoży na skórze, ja czuję, że gdzieś w tle gra skóra. I ta skóra tu jest, bo tak jak patrzę w nuty, to jest właśnie woda różana, tak, ją bardzo czuć, ale to dla mnie taka pączkowa bardziej, trochę dosłodzona.
czarny pieprz dosładza to właśnie, liczy, olibanum i szafran. W nutach serca mamy róże, agar, paczule, drzewo sandałowe, ekstrakt białego cedru, a w nutach bazy mamy labdanum, piżmo, bursztyn, skóra i fasola tonka. Według mnie nie jest to w żaden sposób przesłodzony zapach. To jest nadal taki zapach, przez to, że ja tę skórę w tle czuję, bardziej dla mnie wytrawny. Taki się wydaje. Naprawdę bardzo ciekawy zapach. W zapachu na pewno nie wyczujecie liczy. Moim zdaniem główną rolę tu gra zdecydowanie róża. Jest ona też gdzieś w jakiś sposób udowa, ale tak jak mówię, ja wyczuwam tę skórę z bazy. Też dlatego, że człowiek jak chce, to wyczuje, tak mi się wydaje. Bo ona nie gra tu pierwszy skrzypiec, ale jest zdecydowanie. I jest to zapach, propozycja zapachu skórzanego kompletnie nieprzytłaczającego. Bardziej dla fanatyków róży niż skóry, ale też dla takich, którzy jednak chcieliby jakiś aspekt skórzany gdzieś w tle poczuć. Moim zdaniem dla takich osób, które mają wyczulony na to nos, jest to zapach różano-skórzany. A jeżeli o róży i skórze mówimy, to nie mogę nie powiedzieć o Fredericu Malle i Rose and Queer. Słuchajcie, ten zapach to jest bomba, która z dużą siłą spada na nas, kiedy wypsikujemy ten pierwszy psik na siebie. Dlatego, że nie ma drugiego takiego podajnia skóry jak tu. O ile w Ella Kay to wszystko jest takie trochę pączkowe, troszkę dosłodzone, takie bardziej sfeminizowane, to jest bardzo mocno uniseksowe, większość powie, że jednak męskie. Dla mnie nie. Tu jest i róża, i skóra podana w sposób aromatyczny. To jest zapach wysoce aromatyczny, bardzo, bardzo dziwny, w pewnych momentach jakiś drzewny, ale zdecydowanie cały czas róża ze skórą biją się o atencję w tym zapachu. Biją się między sobą, kto ma zwyciężyć, a tak naprawdę nie zwycięża nikt. Nadal przez tą takie kuksańce, które sobie dają, mamy wrażenie, że jednak jest tu jakaś współpraca, że niby pokątnie one ze sobą walczą, a tak naprawdę dają nam wspaniały efekt zrównoważonego zapachu różano-skórzanego. Niesamowity jest ten zapach, jest wyjątkowy, jest czymś, czego nigdy w życiu, nawet podobnego, nawet odrobinę podobnego nie czułam, uwierzcie mi. Fantastycznie skomponowany zapach. Nie powiedziałam Wam jeszcze o zapachu, który znajduje się zawsze w top of the top. No i przyszedł na niego czas, bo oczywiście nie mogłabym Wam też nie powiedzieć o moim ukochanym zapachu Ganymede z Marc-Antoine Barrois. No, ja rozumiem, nawet ostatnio się zastanawiałam, dlaczego ktoś go może odbierać w jakiś taki dziwny sposób, nieskórzany, tylko jakiś plastikowy i tak dalej. On jest tak przez niektórych odbierany, ponieważ to odkryłam, że ta świeżość, którą ja czuję skórzaną, takiej pięknej nowej torebki, jest w jakimś stopniu mineralna. I przez to ktoś bardzo mocno może wyczuwać w nim tę mineralność, a nie do końca skórę. Ja jestem tym szczęśliwcem, który ten zapach kocha i który wyczuwa tą stricte skórę. Jestem szczęśliwcem, który nie wyczuwa tych nut mineralnych, tylko raczej efekt, który dają, czyli takiej świeżości, inności, kobiecości dla mnie właśnie, bo ja tu wyczuwam taki aspekt kobiecy, cały czas tak bokiem Wam pokazuję ten flakon, bo nie chcę, żeby się odbijało. Także dla mnie zapach jest petardą, ale rozumiem, dlaczego ktoś może go tak odczuwać dziwnie. Dla mnie to jest po prostu obecnie must have. To, co tak najbardziej mnie ostatnio zdziwiło, przygotowując się do tego filmu,
Oczywiście weszłam w Fragrantikę, może Wam w ogóle pokażę. Mam na Fragrantice, zresztą ja Wam to pokazywałam, moja wishlista, to co miałam już, a co nie wróciło, no i to co obecnie u mnie się znajduje w kolekcji. I przeglądając, wchodząc sobie w każdy z tych zapachów, żeby zobaczyć oczywiście czym to pachnie i co to w ogóle jest, czy jest tam skóra, czy nie ma, albo coś, co ja odczuwam jako skórzane, a się okazuje, że na Fragrze według nich tam żadnej skóry nie ma, więc sprawdzałam to sobie i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ten zapach Insomnia z Kinetic Parfum to jest właśnie zapach skórzany. Dla mnie jest to zapach zdecydowanie bardzo mocno jaśminowy, ale myślę, dobrze, przewącham go jeszcze raz, bo przecież skórę wyczuję wszędzie, więc dlaczego miałabym tu nie wyczuć? Tu jest jakiś rodzaj słodkości, który troszkę zabija, mam wrażenie, tę skórzaność tego zapachu, ale na upartego, jak się tak wgłębię i zastanowię, to jest tu jakaś faktycznie skórzaność zapachu, ale w sensie nie skóry, a może bardziej takiej bazy, na której to wszystko sobie leży i gra. Generalnie, jak spojrzę sobie w piramidę perfumową, to mamy skórę w nutach głowy oraz tytoń. Mamy cytrynę, jagody jałowca. W nutach serca mamy morskie nuty, cypriol, paczula, a w nutach bazu nuty słodkie, nuty drzewne i bursztyn. A dla mnie to jest jaśminowo-lawendowa opowieść. I tyle Wam powiem. I nie ma tu tych nut, ale dla mnie to jest taka opowieść. I teraz, kiedy psiknę za pierwszym razem, to faktycznie czuję tę skórę. To zdecydowanie mogę powiedzieć, że po pierwszym psiku tak, i teraz właśnie czuję tę skórę. Czuję skórę z jagodą jałowca. Czyli te igły wręcz czuję, jałowcowe. Ale później czuję właśnie ten jaśmin z lawendą, którego niby tu nie ma. Nie wiem dlaczego ja wyczuwam w ten sposób. Dla mnie to jest bardzo jaśminowa opowieść, nie ziemsko wręcz jaśminowa opowieść. Jest ten zapach, słuchajcie, przyrównywany do Mega Mare Orto Parisi, do takiego morskiego, świeżego, wodnego zapachu, co jest moim zdaniem kompletną bzdurą. Ja tych morskich nut tu w ogóle prawie nie czuję. Dla mnie on jest właśnie gdzieś drzewność, oczywiście. Skóra, tak jak mówię, tylko na samym początku, później już nie, ale ponieważ się w ogóle w tym zapachu znajduje, to chciałam Wam powiedzieć, że nie musicie tak się tej skóry bać, jeżeli też jeszcze nie jesteście na tym etapie, jeszcze się nie pokochaliście z tą nutą. To nie zawsze oznacza, że jeżeli taki zapach kupicie, to tylko ta skóra będzie dochodziła do głosu. Ona czasami ma dać pewien efekt i w tym zapachu właśnie to robi. Kolejny zapach, który sobie kupiłam jako flakon ubytkowy, no mnie po prostu położył na łopatki, bo ja tego oczekiwałam w sumie od Oud Maracui, a dostałam to w tym zapachu. I jest to Astrophil and Stella zapach Nabati. To jest zapach skórzany i tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości. To jest zapach skórzany. Ale to też nie jest jakiś kwaśny skórzany, z tym, że to jest właśnie taki słodki zapach. Ja bym powiedziała, że to jest jakby, bo w ogóle tu jest bardzo dużo rzeczy, słuchajcie. Jest irys też, czyli że niby jakaś pudrowość. Jest jakaś pudrowość, natomiast to jest, w ogóle ma bardzo taki też udowy wydźwięk ta skóra, czyli taka właśnie jak z tej Oud Maracui od Maison Crivelli. Ja też wyczuwam jakąś słodycz, gdzie Fragrantica nam mówi, że żadnej słodyczy tu nie ma. Ja tę słodycz skądś biorę. Z czego? Pewnie z tej wanilii, która jest w bazie. Ja wyczuwam swoistą słodycz. Dla mnie zapach
Jest przepiękny, jest totalnie noszalny. Jeżeli chodzi o parametry, ciągnie się za Wami, jest strasznie długotrwały od mycia do mycia, jest naprawdę, jest czymś, czego poszukiwałam i jak widzę na Fragrantice duży nagłówek, skórzany zapach, to ja wiem, że mi się to spodoba i ja już na dzisiaj po prostu wiem, że to będzie moja bajka. O wielu zapachach Wam już powiedziałam, ale to nie jest wszystko, dlatego że ja przecież mam jeszcze zapach z Atelier Cologne Gold Leather. I to jest zapach, który jest opisywany jako stricte skórzany i to wręcz krzyczy Fragrantica skórzany, wielki napis, że to jest głównie zapach właśnie skórzany. Wchodzę sobie w to, później, że jest drzewny. A ja bym to zamieniła. Ja bym powiedziała, że to jest drzewne, a gdzieś może w oddali skórzane. Dla mnie bardziej drzewny niż skórzany. Dla mnie to jest bardziej zapach balsamiczny. Ja nie do końca wyczułam tu tę skórę, którą tak lubię. Ten zapach jest drzewny, otulający, bardzo mocno otulający. Ja bym go raczej latem nie założyła, a każdą inną propozycję skórzaną latem założę i będę się w tym czuła świetnie, więc po prostu dla mnie to jest bardziej jednak drzewny zapach. A z kolei Baikal Leather Nikolaj to jest zapach moim zdaniem dla każdej kobiety. I jeżeli ktoś chciałby ze skórą zacząć, to ja polecam właśnie z Baikal Leather od Nikolaj. Jeżeli ktoś chciałby się do niej przekonać, bo marzy mu się mieć jakichś przedstawicieli skóry, to ja bym zaczęła od tego, bo tutaj nie poczujecie tej takiej skóry bardziej męskiej. Tu poczujecie kobiecy, damski, bardziej zamszowy zapach, cudowny. Jakież moje było zaskoczenie, może nie do końca, bo wiedziałam, że muszę sprawdzić, czy te zapachy, właśnie dwa, przypadkiem gdzieś skóry w sobie nie mają. I jak się okazało, słuchajcie, w tych obu zapachach tkliwi nihiliści, jedynce i dwójce, skóra występuje i dlatego mi się one tak spodobały. Mimo że ja bym ich tak nie określiła. Określiłabym bardziej jako ten jedynkę, to coś zdecydowanie takiego bardziej ziemistego, a dwójkę bym określiła jako coś takiego korzenno-tytoniowego. Przy tym oba zapachy od razu po psiknięciu są bardzo takimi smarami jakimiś i tak dalej pachną, takimi wiecie, mechanicznymi jakimiś częściami samochodu czy czegoś, silnikowo w ten sposób, ale to jest tylko pierwsze psiknięcie, a później właśnie one się zmieniają i ten jest bardziej korzenny, powiedzmy, ten jest bardziej ziemisty. I teraz tak, jedynka ma w bazie skórę, a ta dwójka, słuchajcie, to już Wam mówię, bo ta dwójka jest bardziej tytoniowa niż skórzana, natomiast skóra jest w sercu. I teraz bardziej bym nazwała ten zapach tytoniowym niż skórzanym, ale jest tu taki pierwiastek, który ja wcześniej właśnie odbierałam jako jakąś taką, nie wiem, słodycz korzenną, a dopiero teraz, kiedy sprawdzałam i myślę, wezmę sobie, psiknę i zobaczę, czy faktycznie ja tę skórę wyczuję, to tę ciepłą korzenność daje mi ta skóra. Teraz jest tutaj, bo dopiero teraz to zobaczyłam, jest tutaj w nutach serca goździk. I chyba to właśnie powoduje, że skóra nie jest taką skórą, którą ja znam z jakiegokolwiek z tych zapachów, tylko jest tą skórą otulającą. I teraz chciałabym z Wami pogadać, bo nie zawsze jest tak, że to, co widzimy w nutach, no to przekłada się na to, jaki odbiór mamy zapachu. I przygotowałam takie Wam 3 propozycje zapachów, które nie mają w składzie, według Fragrantiki przynajmniej, w ogóle skóry, ale które ja odbieram jako zapachy skórzane. I
Takim zapachem na przykład jest Unum Filippo Sorcinelli i to jest Ne il giorno nell'ora. Ten zapach jest moim zdaniem wybitnie skórzany. On jest, tak jak jedna z Was powiedziała, która go kupiła nie testując, tylko zobaczywszy u mnie na kanale, kupiła ten zapach i jest nim zachwycona i odbiera go bardzo przestrzennie. Ja też go odbieram przestrzennie, bo dla mnie to jest skóra z jakąś odrobiną metaliczności, bardzo chłodny zapach, taki właśnie przestrzenny, ale ja Was przestrzegam, ponieważ tu czuć pewne nuty, właśnie jakieś takie olejowe, smarowe i tak dalej. I moim zdaniem większość tak ten zapach odbierze. I ja cały czas powtarzam, że trzeba być otwartym na udziwnione zapachy. Jeżeli takich się absolutnie nie toleruje, to tego zapachu też się nie pokocha. Ale jeżeli ktoś jest otwarty na dziwne zapachy, to moim zdaniem dostrzeże cudowność tego zapachu. I teraz wszystko sugeruje, opakowanie, że to jest skórzany zapach, wszystko sugeruje. A okazało się, że na Fragrantice nie ma informacji o tym, żeby tu jakakolwiek skóra była. Ale ja go odbieram jednak jako zapach dosyć skórzany, ale totalnie inny oczywiście od tego wszystkiego, co tu mam. Kolejnym takim zapachem, słuchajcie, w którym Fragrantica podaje, że nie ma skóry, a to jest mianowicie Atelier Cologne Santal Carmine. I o ile Gold Leather się nazywa leather, czyli skóra, a dla mnie jest to zapach drzewny, o tyle Santal Carmine to jest przepiękna, świeża skóra, która jest połączeniem Ganymed i moim zdaniem właśnie Astrophil and Stella Nabati. To jest takie połączenie tych dwóch zapachów. Nawet bym pokusiła się o to, że wyczuwam podobieństwo do Orto Parisi. Także dla mnie jest to typowo skórzany zapach, przepiękny, a nie jest opisywany jako skórzany absolutnie przez Fragrantikę. I ostatni zapach, który na mnie wybrzmiewa skórzanie, albo mój nos te nuty odbiera jako skórzane, bo w tym przypadku to chyba jest kwestia bardziej mnie i dlatego Wam o tym zapachu mówię, bo to jest jednak moje jakieś zestawienie zapachów skórzanych i mój odbiór jest tutaj ważny. Muszę Wam powiedzieć o zapachu The Marchand of Venice Queen of the Night. Tak, tu jest szafran. No ale dla mnie ten szafran jest stricte po prostu skórzany. Ja tak odbieram ten zapach. Myślę, że wiele osób szafran tak odbiera. Z tego też co widzę, co oglądam na innych YouTubach, ogrom ludzi odbiera szafran jako coś skórzanego. I dla mnie tak samo. Ze skórą zaczęło się od Ganymed, ale pogłębiło moje takie uczucie i miłość do skóry właśnie The Marchand of Venice. Także dla mnie to jest 100% zapach skórzany. Każdy oczywiście może go odebrać inaczej, bo teoretycznie tam żadnej skóry nie ma, ale dla mnie taki ten zapach jest i ja go tak odbieram. To by było na tyle. Przedstawiłam Wam sporo zapachów skórzanych. Sporo mam tego w kolekcji, no nie? Nadal jest to kropla w morzu, biorąc pod uwagę, ile zapachów mam, ale z czasem pewnie to się w jakiś sposób rozwinie. Myślę, że każdy z tych zapachów przedstawia jednak trochę inaczej tę skórę. Dodaje coś od siebie, coś z czymś łączy, co daje trochę inny efekt. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy lubicie tę nutę. Dziękuję Wam i buziaczki kochani. Do następnego. Pa!